Kochani, witajcie! Dzisiaj podsumowanie kosmetyczne. Od zeszłego roku tego odcinku jeszcze, tej serii tak naprawdę jeszcze nie miałem okazji kontynuować, więc po raz pierwszy będziemy się przeglądać produktom, które przetestowałem w styczniu, w lutym i też w końcówce grudnia. Także dzisiaj będziemy mieć dość dużo do przełknięcia w jednym filmie, natomiast jak zawsze w tych szybkich recenzjach, założenie jest takie, że idziemy przez te produkty dość szybko, dosłownie jedno, dwa zdania, mówię Wam, czy coś mi się podoba, czy nie, po dłuższym czasie użytkowania, i daję Wam właśnie moją recenzję. Także jeżeli macie ochotę posłuchać o chyba ponad 60 produktach w miarę krótkim czasie. Te odcinki są długie, owszem, ale jak na to, ile tutaj jest produktów, to one są naprawdę bardzo skondensowane. Także zachęcam do oglądania dalej, jeżeli chcecie wiedzieć, co mi się sprawdzało, a co nie. Żadnych nowych zapachów w tym okresie za te ostatnie 3 miesiące nie testowałem, więc idziemy wprost do pielęgnacji. Wykończyłem serum z witaminą C od Drunka Elefanta, to jest Siluma Hydra Bright Serum. Powiem Wam, że to serum nie przypadło mi jakoś genialnie do gustu z racji na jego właściwości kosmetyczne. Po prostu jakoś ta konsystencja i aplikacja mi nie podpasowały, a ogólnie jest to całkiem w porządku serum, jeżeli chodzi o działanie, ale znam dużo tańsze, które zapewniają lepszy efekt i które są bardziej eleganckie kosmetycznie, więc to nie będzie mój ulubieniec. Drugi raz nie kupię. Tak samo drugi raz nie będę bawić się chyba w produkty od Glow Recipe, bo są dla mnie mega przeciętne. Zacząłem na razie ten odcinek dość negatywnie, ale zaraz Wam pokażę lepsze rzeczy. Zużyłem wreszcie do końca Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops i zużywałem go tak naprawdę z lekką męczarnią. W sensie ja już chciałem go zużyć jak najszybciej, żeby po prostu móc wreszcie otworzyć sobie miejsce w mojej pielęgnacji na jakieś inne serum, które będzie mnie bardziej zadowalać i którego będę bardziej ciekawy. Ono faktycznie lekko nawilża, lekko rozświetla, ale niacinamid jest takim składnikiem, który moim zdaniem jest bardzo prosty, bardzo łatwo tolerowany i przeważnie jest dorzucany do innych ser, które mają fajniejsze składniki aktywne, więc trochę szkoda mi używać serum, które ma tylko i wyłącznie kwas hialuronowy w sobie, niacinamid w sobie, a tutaj z tym kwasem hialuronowym przeskoczyłem już o jeden krok, bo też miałem miniaturki. Miałem miniaturkę, połówkę serum z kwasem hialuronowym Plum Plum Hyaluronic Serum, które jest też mega przeciętne. Ładnie nawilża, ale nie jakoś super genialnie. Jest lekkie, nie ma w nim nic złego, ale nie ma w nim też nic szczególnego. Normalnie gdyby to serum było w buteleczce drogeryjnej, to bym uwierzył, że ono jest z drogerii. I znowu, kwas hialuronowy jest tak często dorzucany do innych produktów, które mają też w sobie fajniejsze składniki aktywne, że szkoda mi było marnowania twarzy na to serum. Jedyny produkt, który składnikowo być może bardziej do mnie by przemawiał, to jest Strawberry Smooth, to jest serum z kwasem salicylowym, z kwasami BHA i AHA. I znowu w teorii to są już składniki, które mnie bardziej ekscytują, które na mojej skórze naprawdę przynoszą ładny efekt, ale nie zauważyłem po nim jakiejś zmiany w mojej skórze. Zdecydowanie bardziej wolę na przykład serum z kwasem salicylowym od Skintry, które kupowałem sobie chyba w zeszłym roku z 10 opakowań i chyba kupię sobie po prostu następne, bo jest prześwietne. Także jest to ok. Produkt, ale wciąż te wszystkie produkty od Glow Recipe dla mnie były po prostu ok i dla mnie nie różniły się niczym od produktu drogeryjnego, gdyby tylko nie zmienić, wiecie, tutaj opakowanie na coś tańszego. No i jeszcze mamy Glow Recipe to samo serum, co jest właśnie w takiej przeźroczystej wersji. Mamy je w wersji Sun Glow, która prezentuje się w ten sposób, czyli że mamy tutaj tak naprawdę, można powiedzieć, kropelki brązujące, ale one po roztarciu tego zbrązowienia mają tak nie za dużo, ale nawet ten sam ton, przynajmniej na twarzy, bo tutaj na ręku jeszcze może na nagraniu Wam się będzie podobać, ale przynajmniej u mnie na twarzy wygląda lekko brudno i nie do końca mi się podoba. Ja wiem, że z tego serum jest jeszcze różowa wersja i ta różowa wersja podobno jest najładniejsza, ale ta brązowa mnie nie przekonuje i powiem Wam, że Glow Recipe po przetestowaniu sporej ilości już ich produktów, bo jeszcze używałem zarówno mini toniku, jak i mini kremu do twarzy. Krem do twarzy był najlepszy, więc z całości poleciłbym ten krem do twarzy najbardziej, ale wciąż nie był jakiś genialny, więc Glow Recipe nie jest chyba marką, która jest dla mnie. Nie ekscytuje mnie ona za bardzo, także tyle w tym temacie. Z produktów już, które lubię i które mi się sprawdzały, mam ich parę. Kończę. Jestem już praktycznie na zużyciu filtru. Nie pamiętam, czy Wam go kiedyś pokazywałem. Na pewno we vlogach parę razy go mogliście widzieć, ale w podsumowaniach kosmetycznych nie jestem pewien. Genialny filtr. To jest marka Thank You Farmer SPF 50+. Oczywiście jest to koreański filtr. Bardzo delikatny, bardzo lekki, nie piecze w oczy, bo ja lubię nałożyć sobie, wiecie, tak bardzo głęboko, praktycznie na linię rzęs, filtry przeciwsłoneczne. Cudowny, nie zapycha, dermatologicznie przetestowany. No i jest to
też formuła przyjazna rafom koralowym. No, raf koralowych blisko nie mamy, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemny filtr. No i już mam go na wykończeniu. Używałem też olejku do twarzy do demakijażu. To jest Basic Lab hydrofilowy olejek do demakijażu dla skóry ultra wrażliwej. On jest bardzo fajny, jest przyjemny. Jest poprawny też, nie wyróżnia się jakoś genialnie na tle innych, ale jest bardzo delikatny, bardzo łatwo się spłukuje, dobrze domywa make-up i uważam, że to jest świetna, taka dobra, klasyczna pozycja wśród olejków do zmywania makijażu, które są rozpuszczalne wodą. Lubię, zużyję do końca i być może nawet zaopatrzę się w kolejne opakowanie, jeżeli wykończę wszystkie inne, które mam już w zapasie. Dobra pozycja od Basic Lab. Do mycia twarzy też chciałem spróbować nowości od Effaclar. Ja bardzo, bardzo lubię ten żel do mycia twarzy niebieski Effaclar. On jest ze mną już od chyba 15 lat, być może nawet więcej i zawsze do niego wracam. To jest taki trochę rypacz, to jest taki mocny żel oczyszczający dla najlepiej cer tłustych, ewentualnie mieszanych. Suchym i normalnym nie polecam, bo będzie on za intensywny moim zdaniem, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie domywa wszystko z twarzy. Także jestem jego ogromnym fanem, świetnie mi się z niego korzysta, plus jest wydajny. Taka buteleczka wystarcza mi na dobre kilka miesięcy, a nie tylko ja go w domu używam, więc jest cudowny. Do tego stopnia go lubię, że ostatnio zrobiłem sobie zapas i kupiłem kolejne 2 butelki, bo była promocja w Superfarmie, gdzie na drugi produkt było chyba 80% zniżki, także stwierdziłem, szkoda aż nie skorzystać. Także jak macie cerę mieszaną lub tłustą i lubicie taki mocno czyszczący żel do twarzy i tego nie testowaliście, to mogę go Wam polecić. No ale jak zobaczyłem, że jest coś nowego, tutaj mamy dodatek 2% kwasu salicylowego, kwas LHA, no i to jest też wersja, którą można, bo tej też oczywiście można używać na twarzy i na ciele, ale ta jest dosłownie podpisana twarz i ciało, więc tą postawiłem sobie pod prysznicem. No i powiem Wam, że w założeniu ten kwas salicylowy, że on został tutaj dodany, powinno mnie to mega cieszyć, ale dodali tutaj też mentol, który daje takie chłodzące uczucie na twarzy, które dla mnie jest mega nieprzyjemne, także mi ten mentol tutaj bardzo przeszkadza. Gdyby nie ten mentol, w odczuciu i w wydajności, w uczuciu mycia, one są identyczne, ale przez ten mentol tutaj ta formuła dla mnie jest do zużycia, ale więcej nigdy po nią nie sięgnę i będę jednak zostawać przy tym oryginale. Mam też dla Was dużo produktów do włosów w tym odcinku. Po pierwsze i to, co było dla mnie najbardziej jakby udane za ostatni czas, zacząłem używać takiej sporej części produktów od Olaplexu. W ogóle jeżeli chodzi o odżywkę, którą mam tutaj ogromną, to jest to pierwszy produkt, który wykończyłem z właśnie tej serii do końca. Zostawiłem sobie butelkę tylko po to, żeby Wam pokazać, że jest puściutka i z całej tej linii moim zdaniem odżywka jest najlepszym produktem i po niej czuję największą różnicę. Na drugim miejscu będzie taka kuracja odbudowująca włosy, ale ta odżywka po prostu do używania na co dzień naprawdę robi bardzo fajny efekt. Jestem zachwycony od kiedy używam tej linii właśnie Olaplex moimi włosami, bo nareszcie podczas rozczesywania mokrych włosów, one tutaj zawsze zaczesuję na tą stronę, więc tutaj jest najwięcej włosów, no to one mi się przestały plątać i jestem w stanie przeczesać grzebieniem przez włosy bez ciągnięcia za włosy. No i też bardzo często, jak wiecie, chodzę po ulicy i złapię się czasami za włosy, albo siedzę gdzieś, nie wiem, w pociągu i tak się bawię tymi włosami, czuję od dłuższego czasu, jak bardzo miękkie, jedwabiste i po prostu takie cudowne się stały. Także ja czuję ogromną różnicę po tym, jak moje włosy się zachowują właśnie przy tej linii w całości, ale muszę te produkty też potestować osobno, bo na razie używałem ich tylko razem, ale tak jak mówię, odżywka moim zdaniem jest na pierwszym miejscu, do tego stopnia, że właśnie kupiłem sobie, jak tylko to skończyłem, opakowanie litrowe, bo to litrowe też się o wiele bardziej opłaca. Odżywka 250 ml i szampon 250 ml kosztują po około chyba 150 zł. Przy czym szampon jest o wiele bardziej wydajny. Ja szampon i odżywkę otworzyłem w tym samym momencie. Szamponu zużyłem 1/3, odżywkę zużyłem całą. Więc moim zdaniem szampon za te 150 zł można kupić, bo on starczy Wam na długo, ale odżywka za 150 zł się moim zdaniem nie opłaca, ale już za 250, bo za 250 zdobyłem litrową odżywkę i takich ofert w internecie jest sporo. Po prostu trzeba znaleźć jakąś stronę internetową, która nie jest
Douglasem albo Sephorą i tam za mniej więcej 250 zł dostaniecie 4 opakowania zamiast jedno za 150. Także za tyle pieniędzy to się na pewno opłaca. No i plus to jest moja ulubiona część tej serii, także kupiłem sobie tą odżywkę. Szampon, tak jak powiedziałem, wydajny, bardzo dobrze doczyszcza, bardzo dobrze się pieni. Trochę dużo ma tych SLS-ów jak dla mnie, ale ja też lubię dobrze doczyszczające i pieniące szampony. Natomiast on dla mnie chyba nie jest aż tak bardzo wyjątkowy. Nie wiem, czy jak go wykończę, to czy nie spróbuję, wiecie, czy w tej serii może jakiś inny po prostu dobrze myjący szampon też nie będzie mnie zadowalać, ale tak, to jest wciąż bardzo, bardzo dobry i wydajny szampon. Ta Curacja to jest trójeczka. To jest coś mega fajnego, bo faktycznie za każdym razem ja używam jej raz w tygodniu i już miałem wcześniej jedno takie miniaturowe opakowanie, które było powiedzmy połówką tej butelki. Teraz już używam tej takiej troszkę większej buteleczki 100 ml. Od kiedy tego używam, to też czuję, że te włosy są no po prostu dużo lepsze, dużo lepsze. Także to jest na drugim miejscu i myślę, że to też będę kupować sobie właśnie jak to się skończy. No i fajne jest to, że pomimo, że to jest małe, to używamy tego raz w tygodniu i dlatego to też jest dość wydajna sprawa i na długo starcza. No i ostatnia rzecz, którą ostatnio dołożyłem, to jest olejek 7. Tak naprawdę oni powinni to nazwać serum z silikonem, bo głównie tutaj jest silikon. Pierwszy składnik w tym produkcie to jest silikon. Natomiast bardzo ładnie, no jakby dla włosów, które lubią sera silikonowe, to też będzie bardzo fajne serum. Uważam, że nie obciąża włosów. Ja mam cienkie włosy, więc je jest bardzo łatwo obciążyć. Nie obciąża włosów, ładnie je nabłyszcza, delikatnie je wygładza. Natomiast też jest to produkt najmniej potrzebny dla mnie z całej serii. On będzie bardzo też wydajny, bo ja używam jego najmniejszej ilości, więc myślę, że tej buteleczki to mi starczy spokojnie na rok, minimum, ale nie wiem, czy ją sobie odkupię. Widzę w niej różnicę, a w sensie w trakcie używania tego produktu widzę różnicę, ale też nie jest jakaś najbardziej genialna. Moimi dwoma produktami numer 1, tak jak powiedziałem, to jest ta Curacja, no i odżywka, numer 5, która jest przecudowna. I ostatni produkt, zanim przejdziemy do kolorówki, właśnie też jest do włosów. To jest odżywka laminująca, czy kuracja laminująca do włosów od L'Oreala Glycolic Gloss. To jest 5-minutowa kuracja laminująca do spłukiwania z 17% kwasem glikolowym. I powiem Wam, że akurat po tym produkcie efekt, taki natychmiastowy, jest najbardziej spektakularny z tych wszystkich. Włosy są tak gładkie, tak lśniące, tak wręcz aż śliskie, że na początku tym produktem byłem zachwycony. Z tym, że to też miał być produkt, którego używamy raz w tygodniu. Ja Wam powiem inaczej, nie, to jest produkt, który ma na głowie utrzymywać się do 5 myć. Więc w założeniu można byłoby go używać raz na tydzień i te włosy powinny przez ten tydzień, bo ja myję włosy praktycznie codziennie, przez ten tydzień te włosy powinny być właśnie takie cudownie lśniące, gładkie, łatwe w rozczesywaniu, nie puszące się też. Niestety dla mnie ten efekt utrzymuje się dosłownie przez jedno mycie. W sensie na następne mycie już te włosy są w połowie takie, jak były przed użyciem tego produktu, a na trzecie mycie to one są już takie same, jak po prostu, tak jakbym tego produktu nigdy nie użył, więc przeważnie jeżeli ja używałem tego w poniedziałek, to w środę już moje włosy wracały do normy, więc byłem trochę niezadowolony z tego, że to tak krótko się utrzymuje na moich włosach. No i jest z tym jeszcze jeden problem, dlatego, że ja mam krótkie włosy, no to ja aplikowałem sobie to, tak wiecie, no po prostu tak wsmarowywałem w głowę, nie mam tych włosów na tyle długich, żeby sobie to tak rozprowadzić i ominąć tym produktem skórę głowy, tylko właśnie nakładałem na całość, na skórę głowy włącznie, no i taki trądzik, jaki ja dostałem między włosami, ogromne, bolesne gule, które nadal mi się tak naprawdę jeszcze goją w niektórych miejscach, przez to, że ja je rozdrapuję, to potem ten produkt Armagedon dla skóry głowy, moim zdaniem, Armagedon. Także jak macie długie włosy, to możecie sobie spróbować, tak wiecie, wpracować w te włosy po całości, omijając skórę głowy. Polecam też założyć sobie jakiś ręcznik na plecy, żeby Wam te włosy z tym produktem pleców nie dotykały, żeby Wam pleców nie wysyfiło, ale tak, od tamtego momentu, kiedy tylko się zorientowałem, że za każdym razem, kiedy tego używam, mam trądzik na głowie, to przestałem tego używać. Zwłaszcza, że efekt tak krótko się utrzymuje, że też nie jest to dla mnie warte. Później zacząłem właśnie używać tego Olaplexu, no i mój świat się zmienił i moje włosy są teraz absolutnie w najlepszym stanie, w jakim były od kilku lat. No a teraz kolorówka. 4 podkłady. Zacznijmy może od tego, który nie trafił do mnie kolorem, czyli że ten, który jest mega, mega blady, to jest podkład od Anastazji Beverly Hills Impeccable, który jest matujący i blurujący. Faktycznie matuje, faktycznie bluruje, ma ładny poziom krycia. Ta trwałość tego podkładu, powiedziałbym, jest na średnim poziomie, bo jednak
Trochę mi się wyświeca i waży w skrzydełkach nosa, gdzie inne podkłady z tej listy z dzisiaj zachowują się w tym miejscu lepiej pod koniec dnia, przy czym są podkładami nawilżająco rozświetlającymi, więc po podkładzie, który obiecywał mi mat i trwałość, no jestem trochę rozczarowany. Jestem rozczarowany też tą dostępnością kolorów stacjonarnie, żeby je sobie sprawdzić co Sephorze, no ale tą tragedię mogliście już widzieć jakby w dedykowanym odcinku, ale ogólnie nie jest to zły podkład. Powiedziałbym, że kieruję go przede wszystkim cerą normalnym. Takim, które mają najmniej problemu z wyświecaniem, ale też nie są super suche i lubią matowy i wygładzający efekt. Wtedy ten podkład może się u Was naprawdę bardzo fajnie sprawdzić. Ewentualnie mieszane cery, które są ok z poprawkami, wtedy też może Wam się sprawdzić. Ale sądziłem, że ten podkład mnie zachwyci trochę bardziej niż mnie zachwycił. Dla mnie jest to pozycja średnia, poprawna, ale dalej po nią sięgać nie będę. Z racji na kolor przede wszystkim, ale gdybym nawet wymienił ten podkład na mój idealny odcień, myślę, że sięgałbym po następne podkłady o wiele chętniej. Także dobra pozycja, ale nie zachwycająca. No i te 3 podkłady, tak wiem, że trzymam tutaj próbkę, ale jeszcze mi trochę zostało tego podkładu z Diora. Te 3 podkłady porównam sobie do siebie, bo one są dla mnie bardzo, bardzo podobne. Każdy z tych podkładów, w tym ręku jeszcze raz wyobraźcie sobie, że trzymam podkład Dior Forever Hydra Nude. Są podkłady, które siebie bardzo mocno przypominają. Najmniej w trakcie recenzji byłem zadowolony z tego Diora, natomiast w inny dzień, kiedy go użyłem cieńszą warstwą, bo kiedy budowałem jego krycie i nakładałem dodatkowe warstwy, to faktycznie krycie się budowało, ale to troszeczkę sprawiło, że podkład gorzej się nosił. Nałożony cienką warstwą, przypudrowany nawet lekką, cienką warstwą pudru, naprawdę zachowywał się dużo lepiej, dużo ładniej wyglądał i powiem Wam, że po części nawet zacząłem żałować, że nie wymieniłem go na jaśniejszy odcień, tylko zwróciłem ten za ciemny, który kupiłem, który właśnie w tej próbce testowałem w filmie, bo no uznałem, że po pierwszym razie to jego zachowanie było lepsze. Także moje zdanie na temat tego podkładu jest lepsze niż było w odcinku. Poprawił się moim zdaniem i najlepiej po prostu go używać cienką warstwą i nawet nie pudrować jakoś za bardzo. On lepiej się nosił na mnie z cienką warstwą pudru niż z taką super grubą. Także można mu dać szansę. No i jeżeli macie możliwość, oczywiście weźcie najpierw próbkę, sprawdźcie kolor i formułę na swojej skórze, ale być może będziecie zadowoleni. To samo zdanie i to sama rada dotyczy tych tutaj produktów. Clinique chyba mi się spodobał najbardziej. Po niego sięgałem najchętniej i dzisiaj go też mam na sobie. On ma z tych 3 podkładów najlżejsze krycie, jest najbardziej pielęgnacyjny, ma SPF 50, ma witaminy, jest najlżejszy, ale wciąż trwały i bardzo ładnie się nosi. To są wszystko podkłady nawilżające i rozświetlające. Może ten Dior ma najmniej rozświetlające wykończenie. On jest bardziej satynowy, bym powiedział. Po prostu taka ładnie nawilżona skóra. Najbardziej świetlisty jest ten Clinique, ale absolutnie przepiękny, bardzo ładnie się u mnie trzyma, mało mi się zbiera w liniach i jestem z niego bardzo zadowolony. To jest mój ulubiony podkład z dzisiejszego odcinka i z ostatniego czasu, jakie będę na sobie dalej na pewno nosić, ale tak jak mówię, one wszystkie są do siebie bardzo, bardzo podobne, więc nie potrzebujecie wszystkich 3, jeden Wam wystarczy. Jeżeli chodzi o Guerlain, on jest w porównaniu do tych podkładów najbardziej kryjący z kolei. On jest wciąż po tej lżejszej stronie, maksymalnie do średniego krycia ma ten podkład, ale po prostu w porównaniu do tych 3 nawilżająco rozświetlających produktów on kryje najlepiej, ale wciąż też wygląda dość lekko, ładnie się wtapia, ładnie się jakby robi taką drugą skórę na twarzy i jestem z niego bardzo zadowolony. Też jest trwały, podobnie jak Clinique i podobnie jak Dior po tym drugim teście, który wypadł już lepiej. Także ja te produkty pudruję bardzo cienką warstwą pudru i jestem z nich fantastycznie zadowolony. Zostawiam w ogóle nagie boki, żeby one nam się tutaj świeciły i były takie nawilżone. No i a propos boków twarzy, na policzkach mam tylko i wyłącznie róż od Fenty Beauty. To jest Fenty Cheeks Suede Powder Blush. Ja mam mój w odcieniu Petal Poppin. Jestem zakochany w tym odcieniu i ostatecznie jestem zakochany w tym różu. Dlatego właśnie cieszę się, że testuję produkty trochę dłużej i wracam do Was z podsumowaniem po dłuższym czasie, bo za pierwszym razem, kiedy go użyłem, to był dla mnie najgorszy róż, jaki kiedykolwiek miałem. Używałem go na bardzo mocno przypudrowanej twarzy, no i on na tej przypudrowanej twarzy robił taki po prostu chropowatą fakturę. Wiecie, jak księżyc wygląda? Tak wyglądały moje policzki po zastosowaniu tego różu. Taka sama faktura. Natomiast Wy tak naprawdę pisaliście mi, że u Was tego problemu nie ma, że on się Wam świetnie rozkłada na makijażu i że go uwielbiacie. No i ja go zacząłem oczywiście testować dalej i rzadko kiedy zmieniam moją opinię po pierwszym teście. Zazwyczaj pierwsze wrażenie jest takie, jakie
później na temat tego produktu cały czas się u mnie na mojej twarzy podtrzymuje. Natomiast ja ten róż postanowiłem spróbować troszkę inaczej. Tutaj jest bardzo dużo silikonu w składzie, więc sobie założyłem, co gdybym po prostu tym samym pędzelkiem nałożył ten róż na mokry podkład. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywać wtedy. Przez te silikony założyłem, że być może będzie ładnie sunąć. No i to, jak on się aplikuje gładko, cudownie i zostawia przepiękne satynowe wykończenie na policzku, to jest poezja. Naprawdę, jeżeli kupiliście ten róż i większość z Was wiem, że jest zadowolona, ale jeżeli macie ten sam problem co ja i na zapudrowanej twarzy on wygląda źle, potraktujcie go jak standardowy róż kremowy, aplikujcie go pędzelkiem na twarz jeszcze z wilgotnym podkładem i dopiero później na to się pudrujcie, bo mi to się sprawdza genialnie, no i będę z niego dalej korzystać. Teraz mi się ta formuła spodobała, bo na początku byłem bardzo niezadowolony. Jeżeli chodzi o róż od Nataszy Denony, to jest właściwie róż i rozświetlacz, to jest takie duo. Bardzo poprawna formuła, kremowa formuła. Rozświetlacz w tym zestawieniu jest dużo słabszy od różu moim zdaniem, ale wtedy, kiedy te produkty się połączy razem, są w porządku, ale to nie jest formuła, która mnie w żaden sposób zachwyciła. Moim zdaniem jest to dobry róż, poprawny róż, ale nie jest to poza opakowaniem. Opakowanie moim zdaniem jest przepiękne, ale formuła w środku... Czy jest warta swojej ceny? Może tak, ale myślę, że te 195 zł, które na niego trzeba wydać, jesteście w stanie wydać na coś innego, co będzie Was ekscytować trochę bardziej. Ładny produkt, ale nie wiem, czy bym go Wam polecał. Nie jest zły, ale nie ekscytuję się nim. Nowe odcienie różów od Huda Beauty, które Wam ostatnio zrecenzowałem, są bardzo fajne. Tą formułę uwielbiam, więc po prostu zerknijcie sobie na to, jak Wam je prezentowałem, który Wam się podoba najbardziej, jeżeli macie na nie ochotę, bo no formuła jest super, także polecam. Te róże Hot Shot od Morphe też są bardzo ładne, takie nawilżające, z dość dobrym pigmentem. Najładniej wyglądają, kiedy nie są przepudrowane. Przyjemna formuła, bardzo taka wodnista, łatwa w pracy. Podobają mi się. Tutaj mamy róż od Belle Defines Beauty. To jest kolekcja walentynkowa. Bardzo przyjemny róż, bardzo ładny kolor. Tutaj z drogerii mamy naprawdę dobrą pozycję, którą myślę, że się nie rozczarujecie, jeżeli Wam podpasuje kolor. Wykończenie, ten róż dąży do takiego satynowego matu. On nie jest super świetlisty, ale to też mi się podoba, bo dzięki temu skóra wygląda pod nim gładko. Dobra opcja z drogerii. Mamy też róże od Maxineczki. Ja dawno recenzowałem tę kolekcję, bo w grudniu wydaje mi się, ale od tamtego czasu nie było odcinka z podsumowaniem, więc podsumuję Wam też tą kolekcję Maxineczki. Wiem, że ona jest aktualnie na wyprzedaży, więc jeżeli nie złapaliście tych produktów wcześniej, możecie spróbować właśnie teraz, bo teraz będzie trochę taniej. No i z wszystkich rzeczy od Maxineczki ta jest jedną z moich ulubionych, bo to moim zdaniem jest lepsza wersja różu rozświetlającego od Rare Beauty. Ten od Rare Beauty mnie do siebie nie przekonał, a tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, delikatny, chłodno rozświetlający róż z takim lekkim kolorem. Mega przyjemna opcja. To może być też dla Was wypiekany produkt, którym możecie dawać taki toperek i rozświetlenie na już jakiś inny róż, który przed tym nałożycie. Jedyny minus tego produktu konkretnie to jest opakowanie, bo jest bardzo, bardzo tanie. No i z różów mam jeszcze kolekcję walentynkową od Flower Nose. To są róże płynne i to są bardzo fajne róże płynne, które są po tej delikatniejszej i jaśniejszej stronie. Tutaj mamy bardzo dużo jasnych, mlecznych, delikatnych odcieni. Formuła jest cudowna, bardzo fajnie mi się z nią pracuje. Przyjemny, płynny róż po prostu w znowu najpiękniejszych opakowaniach, jakie istnieją na rynku kosmetycznym, bo uważam je za absolutnie bajkowe i przepiękne. I ja na Flower Nose wiem, że mam zniżkę 5%, która też łączy się z innymi rabatami na stronie, więc jak będziecie przeglądać listę produktów, bo zapewne lista produktów w dzisiejszym odcinku się pojawi, to tam też Wam przypomnę o tym kodzie. To jest chyba po prostu Beauty Boy, no ale tak, ja Flower Nose bardzo lubię i te róże też bardzo lubię. W tej kolekcji jeszcze tak na szybko wspomnę, bo to są produkty, które nie zasługują tak naprawdę na recenzję, bo to są niby rzeczy, które można kupić, ale to są kosmetyki, które oni dają w gratisie do większych zakupów. To są perfumy w kremie, to są kremy do rąk, to są poprawne kosmetyki, które są ok, jeżeli dostaniecie je w prezencie jako gratis, ale wydawać na to własnych pieniędzy bym Wam nie polecał. Także tutaj za dużo recenzji w tym temacie nie potrzeba. Jako gratis ok, ale nie kupujcie tego. Bronzerów w tym odcinku mam bardzo mało, dlatego że mam tylko bronzery od Maxineczki. To są takie satynowe bronzery wypiekane. Jeden jest cieplejszy, chociaż moim zdaniem on jest taki lekko neutralny. Drugi jest chłodniejszy, bardziej do konturowania. Poprawna wypiekana formuła, nic mnie tutaj nie zachwyciło.
więc dużo bardziej wolę róż z tej kolekcji. No i tylko tyle na ten temat dodam. Tutaj nic mnie za serce nie łapie. I tak samo może od razu przeskoczę na moment do rozświetlaczy. Rozświetlacz od Maxineczki wypiekany też jest poprawny. On jest po tej delikatniejszej, moim zdaniem, bardziej satynowej stronie. Jest ok, jest dość gładki, ale nie jestem jakimś super fanem. Róż rozświetlający numer 1, reszta można odpuścić, jeżeli chodzi o te wypiekane produkty. Bronzer od Rare Beauty. Kolor jest ładny, neutralny, to jest odcień Gentle. Nadaje się do konturowania, ale nie wygląda za zimno, za chłodno na skórze. On jest takim neutralno-chłodnym kolorem, który wygląda po prostu jak ładny kontur. Moim zdaniem do konturowania jak najbardziej się sprawdza. No i formuła też jest wzorowa. Ładnie się rozciera, nie robi plam, nie robi dziur w podkładzie, także ja jestem z niego bardzo zadowolony. Paletki do twarzy, 3 do wyboru, dwie jakby te same formuły, ale 2 różne zestawy kolorystyczne, bo mamy tutaj cieplejszą paletkę i mamy chłodniejszą paletkę do konturowania. W każdej jest róż, bronzer i rozświetlacz. No i powiem Wam, że te formuły są wciąż bardzo poprawne, standardowe formuły, które możecie znać na przykład z produktów Claresy, bo jeszcze raz się powtarzam, Brush Up i Claresa to ten sam wytwórca, ten sam producent. Poprawne, nieekscytujące. O wiele bardziej, gdybym z drogeryjnej półki miał Wam coś polecać, to bym poszedł w te paletki od AA Wings of Color, bo są dużo bardziej interesujące i ekscytujące. Mamy paletkę 4 produktów wypiekanych, które mają też puder wypiekany, co mnie bardzo cieszy, bo to jest taki puder à la Hourglass, który nie jest pudrem za bardzo rozświetlającym, tylko faktycznie jest ładnym, satynowym pudrem wykończeniowym. Mamy dość dobry rozświetlacz, ale z AA pojawił się jeszcze lepszy rozświetlacz. No i fajny róż i bronzer, które mają taką delikatną pigmentację, którymi nie zrobicie sobie krzywdy, które dają zdrowy satynowy efekt. Bardzo fajna, wypiekana paletka. Ja widziałem też w internecie, że ludzie ją porównywali jako zamiennik paletek takich, które dobrze się przyjęły od dr Ireny Eris. Moim zdaniem jak najbardziej można je do siebie porównać, bo ta formuła jest bardzo dobra. Nie mam pojęcia, czy one są jeszcze tylko dostępne, bo wiem, że to było limitowane na święta. Mam nadzieję, że jeszcze są. Bo trudno, to się przykro polecać czegoś, czego nie ma. Tak samo mam nadzieję, że jest ta paletka do konturowania. Bardzo w ogóle fajny przekrój produktów. Macie tutaj w środku 3 róże do policzków, rozświetlacz wazelinkowy i 2 bronzery, chłodniejszy i cieplejszy. No i powiem tak, jedyne co mi się nie podoba może w tej paletce, to to, że w różach jest drobinka. Wolałbym, żeby tutaj tej drobinki nie było. Ona jest naprawdę bardzo ładna, ale przez to, że drobinka jest w tej paletce w różach, sprawia to, że te róże dają taki bardzo jeden rodzaj looku. Trudniej jest mi je wtopić w innych makijażach, gdzie na przykład nie mam ochoty na drobinkę i chcę użyć jakiegoś innego rozświetlacza, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Także ta drobinka w różach mi przeszkadza, ale róże są przepiękne. Formuły są bardzo proste w kontroli, w pracy. Nie wiem, jestem zaskoczony, że w drogerii znalazła się taka fajna paleta do konturowania z tak fajną, przyjemną formułą. Także jeżeli jest jeszcze dostępna i lubicie róże, które mają drobinkę i też wazelinkowe rozświetlacze, możecie spróbować, bo jest to dobry produkt. Chyba uderzyłem lekko mikrofon, także mam nadzieję, że nie było za głośno dla Was. Rozświetlacze są 3. Poza tym oczywiście od Maxineczki. Mój numer 1 to w ogóle trafiło do ulubieńców zeszłego roku, bo to jest tak cudowny rozświetlacz. To jest AA Wings of Color Power of Glow 3D rozświetlacz. Cudo, bardzo intensywny, ale wciąż gładki. Można go delikatniej nałożyć, żeby nie był za mocny, ale ta formuła jest przecudowna. Po opakowaniu można stwierdzić, że inspiracją był róż, rozświetlacz, od Rare Beauty i to moim zdaniem jest lepsze niż oryginał, także serdecznie polecam. Ale to jest dla osób, które lubią mocniejsze rozświetlacze. 2 pozostałe rozświetlacze, jeden jest od Bell, to jest też walentynkowa kolekcja, niestety dla mnie on jest za ciemny. Te rozświetlacze z Bell są całkiem ok, ale dla mnie one nie są jakieś chropowate, ale też najgładsze nie są, może tak bym powiedział. Trochę tą teksturę na policzkach delikatnie czasami widać. One są po tej gładszej stronie, ale znam inne gładsze, więc muszę powiedzieć, że te czasami mogą podkreślić delikatnie fakturę, no i ten jest dla mnie też za ciemny. Także jak jesteście bladzi, to może Wam się nie sprawdzić. I nie sprawdził mi się rozświetlacz od Fenty Beauty w odcieniu Wata Brat 02, to jest Kilowatt. Ładny różowy kolor, drobinkowy rozświetlacz, ale ta drobinka moim zdaniem nie rozprasza się na twarzy tak, jakbym tego oczekiwał. I 100 razy lepszy i 100 razy bardziej polecam rozświetlacz od
Affectu to jest Shine On Pressed Highlighter, moje gardło, w odcieniu Rose Crystal. Przecudowny kolor i formuła dużo lepsza od tego Fenty Beauty, więc jak chcecie ten rozświetlacz, bo Wam się podoba kolor i drobinka, weźcie to, bo to jest też lepsze niż oryginał. Jeśli chodzi o pudry, może zaczniemy najpierw od tych sypkich. Mam sypkie pudry od Flower Nose, które mają przecudowne opakowania przypominające torty urodzinowe, ale one są mega słabe. Trochę widać na twarzy, rozbielają skórę, no i nie trzymają na mnie makijażu tak, jakbym oczekiwał. Także tutaj tego nie jestem w stanie polecić. Puder od Givenchy Prise Libre, ten w nowej formule, który ma w sobie drobinkę, wygląda lekko jak brokat na twarzy. Sprawia, że tekstura skóry jest podkreślona. Dla mnie absolutne nieporozumienie, błąd zmiany formuły, nie polecam. Bardzo fajny puder z drogerii to jest puder Touch Me od właśnie Belle. Gładki, matowy efekt. To jest puder taki, wiecie, ładnie utrwalający, ładnie właśnie wygładzający, matujący, więc jak lubicie taki makijaż, gdzie wasza twarz jest aksamitnie sucha wręcz, ale w taki dobry tego, w dobrym słowa tego znaczeniu, to on się może Wam spodobać. Jedyne, czego tutaj nie znoszę, to bardzo tanie plastikowe opakowanie, które jest ryzykowne w użytkowaniu, bo się łatwo otwiera wieczko, które przytrzymuje puder w środku i już niejednokrotnie troszkę tego pudru wysypałem sobie na stół. Także opakowania są mega słabe, ale formuły w Belle, jeżeli chodzi o pudry, są cudowne. Bardzo fajne, zarówno opakowanie, jak i fakt, że mamy w środku dobrej jakości puszek, precyzyjny, nadający się pod oko. No i formuła. To jest formuła taka, wiecie, typowo talkowa, przypominająca Huda Beauty, gładź, mat, dobre utrwalenie. Mamy dwa kolory, które lekko korygują też zasilnienie pod okiem, jeżeli chcecie zrobić sobie baking. Bardzo fajne produkty od Gosha. Te pudry są mega przyjemne. I mamy też pudry od Maxineczki. Ten do twarzy od razu moim zdaniem jest dużo lepszy. Nie tylko na twarzy, ale też pod oczami. Dlatego, że ja wychodzę zawsze z założenia, że puder ma się sprawdzić i na twarzy, i pod oczami. Nie chcę używać dwóch oddzielnych produktów w dwóch różnych partiach twarzy. Jeden ma mi wystarczyć. Tak ja uważam. Więc sprawdzałem oba te pudry zarówno na twarzy, jak i pod oczami. No i ten pod oczy dedykowany może wygląda delikatnie lżej tak na start, ale ostatecznie ten do twarzy zarówno lepiej się nosi i pod okiem, i na twarzy, lepiej utrwala i pod koniec dnia wygląda lżej. I ta skóra pod okiem również wyglądała z pudrem do twarzy najmniej przesuszoną pod koniec dnia. Także jakbym miał Wam coś polecić, to bym powiedział, że ten puder do twarzy jest najlepszy z tej dwójki, ale już bardziej bym Wam powiedział, że puder z Belle daje ładniejszy efekt i bardziej mi się podoba niż te dwa pudry. Mgiełki dwie. Tutaj mam miniaturkę mgiełki od Anastazji Beverly Hills. Blurująco utrwalająca mgiełka z matowym efektem. I tutaj powiem Wam tak. Żadna mgiełka, jakby żadny płyn, który sobie na twarz psikniecie, nie sprawi, że będziecie bardziej matowi, tak jakby. One zawsze będą zdejmować pudrowość makijażu, ale nie rozświetla, bo inne mgiełki, które nie są w założeniu matujące, po prostu dodają Wam tego glow i bardzo często moja skóra przy nich wygląda od razu, jak już by była spocona. Czego nie lubię. Tutaj tego nie ma. Dodatkowo on właśnie zdejmuje tą makijażowość, sprawia, że make-up z tym produktem wygląda ładniej i w trakcie noszenia sprawia, że make-up nosi się lepiej. On się wciąż będzie znaszać. Wciąż jeżeli macie problem z wyświecaniem, będziecie się wyświecać. Wciąż jeżeli macie problem z zbieraniem się w liniach, będziecie się zbierać w liniach. Ale ten produkt to wszystko delikatnie zminimalizuje. Więc ja go lubię, atomizer też jest przecudowny. Ja go lubię, będę z niego korzystać dalej. Ale różnica jest naprawdę, na mojej skórze przynajmniej, minimalna. Więc musicie sobie odpowiedzieć, czy to minimum różnicy jest warte 80 chyba złotych za miniaturkę i tam ponad 100 za pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj wszystko zależy od Was. Dla mnie jest to warte tego, więc ja będę z tego dalej korzystać, ale dla Was mała różnica może okazać się nie warta właśnie tych kilkudziesięciu czy ponad 100 złotych. Mgiełka od Maxineczki. Ona jest ok, ona jest fajna, ona właśnie jest bardzo podobna do tej od Anastazji. Ona ma w ogóle w sobie na dnie puder, który trzeba wymieszać przed aplikacją. Atomizer też jest dość przyjemny. No i ona robi podobny efekt, co ta Anastazja, bym powiedział. Także ta mgiełka jest całkiem nice z drogerii. Nie kojarzę innych takich właśnie tego typu, ale dajcie mi znać, czy są jakieś inne fajne, matujące mgiełki w drogerii. Może na przykład ta z Maybelline jest taka? Wydaje mi się, że taka istnieje. No oczywiście jest ta mgiełka, którą Wam pokazywałem od L'Oreala, ale ona jest totalnie jak lakier do włosów i ja z niej korzystam tylko, wiecie, na takie super, hiper jakieś ważne okazje. A
to jest takie jednak delikatniejsze w odczuciu, chociaż ma alkohol w składzie dość wysoko, bo na drugim miejscu jest alkohol denat. W tej swoją drogą też jest oczywiście alkohol, niestety. Tak, ale dość dobra opcja. Jeśli chodzi o makijaż brwi, mamy tutaj paletkę do brwi od Maxineczki. Poprawna paleta do brwi z ok cieniami, chociaż moim zdaniem moje ulubione cienie do brwi są wciąż od Anastazji Beverly Hills. Te tutaj są od nich, ja uważam, tak słabsze, plus no widzę to jednak wciąż jako produkt dla profesjonalistów. Nie wyobrażam sobie osoby indywidualnie malującej tylko i wyłącznie siebie, która by czuła potrzebę kupienia palety 7 odcieni, nie, 6 odcieni, no bo tak naprawdę ich nie zużyjecie i wtedy to jest marnowanie pieniędzy, moim zdaniem. Także dla profesjonalistów może, ale dla profesjonalistów, którzy mają już troszkę większy budżet, polecałbym na przykład cienie jednak od Anastazji. Jest to ok produkt, ale znowu nie piję z zachwytu. Tak samo nie zachwyca mnie żel do brwi. Jest trochę, nie tyle, że za delikatny, chociaż mocy w nim dla mnie osobiście trochę brakuje, ale też strasznie wodnisty i bardzo długo zastyga. Nie jestem fanem. Benefit robi lepsze żele do brwi, moim zdaniem. Dlatego cały czas do niego wracam i mam kolejne opakowanie, za kolejnym opakowaniem, za kolejnym opakowaniem. Benefit król, jeżeli chodzi o brwi, przynajmniej dla mnie. No i mam też pisaczki do brwi od Benefitu, te potrójne. Te, które wyglądają jak trójząb i które mają udoskonaloną końcówkę, jeżeli chodzi właśnie o rodzaj końcówek, które są kilkoma końcówkami naraz, bo już miałem parę produktów tego typu i dla mnie na chwilę obecną te są najlepsze. Właśnie w swoim dziale. Pojawić się ma niedługo produkt podobny, tylko z 2 końcówkami od L'Oreala, więc zobaczymy, czy wypadnie lepiej, ale na chwilę obecną to jest najlepszy produkt tego typu, jaki miałem. Podobają mi się też kolory, podoba mi się pigmentacja tego produktu, także ja z tego pisaka jestem zadowolony. Uważam, że to jest mega opcja dla kogoś, kto chce rysować 3 włoski naraz, które będą wyglądać dość naturalnie, no i uzupełnić sobie ładnie brwi. Kategorię oczu zaczniemy czymś, co się nadaje zarówno na oczy, jak i na twarz, dlatego że mam tutaj 2 paletki, które zawierają w sobie takie troszkę większe wypraski, które na skórze twarzy można wykorzystywać. Ta tutaj konkretna od Flower Nose nadaje się też jako bardzo delikatny róż i jako rozjaśniający puder do twarzy. Ta paletka moim zdaniem wypada dość nudno i zwyczajnie. Natomiast druga paletka, która jest bardziej różowa, mało tego, że ma o wiele bardziej ekscytujące cienie, to ma w środku drobinkowy różowy rozświetlacz, bo on jest taki brzoskwiniowo-różowy, w zależności od tego, jak się ustawi ta paleta. I absolutnie przepiękny, satynowy, rozświetlający róż. Ten róż jest obłędny. Jakby z całej palety żałuję, że nie mam takiego różu jakoś osobno, bo to jest chyba najfajniejszy pudrowy róż, jaki kiedykolwiek Flower Nose zrobiło. Jest przecudowny, przepięknie wygląda na skórze, to jest taki ładny odcień różu, daje przepiękne też wykończenie, także ta paletka nawet dla tego samego różu jest genialna, no ale macie tutaj też rozświetlacz, macie cienie, rozświetlacz i róż można używać też oczywiście na oczach, także ta paletka, konkretnie ta różowa, bardzo mi się podoba. Jak lubicie różowe makijaże oczu, to polecam. Mam też paletkę z drobinkowymi cieniami od AA, które są przecudowne, bardzo fajnie się z nimi pracuje, więc jeżeli jest jeszcze dostępna, zwłaszcza jeżeli będzie na promocji, polecam, bo macie tutaj zarówno takie standardowe odcienie, jak i taki różowo-fioletowy kolor. Bardzo fajna drobinkowa paletka w drogerii. Jestem jej fanem. Mamy też paletkę od Maxineczki, która też moim zdaniem, jeżeli chodzi o błyski, jest mega przyjemna. Maty, bardzo zależy to od koloru, bo niektóre odcienie są świetne w pracy, inne, zwłaszcza na przykład zielony czy bordowy, są lekko trudniejsze, no i widać, że brakuje tam trochę pigmentu. No ale jeżeli założycie sobie, że kupujecie tą paletkę przede wszystkim dla błysków, myślę, że jest to dobry pomysł. No i ta paleta też jest takim fajnym zestawieniem do tworzenia makijaży monochromatycznych, no bo macie mat i mniej więcej korespondujący do niego błysk. Nie każde zestawienie super ze sobą koresponduje, ale w większości tak. Ta paleta jest ok. Nie jest jakoś super genialna znowu, ale jest ok. O wiele lepsze moim zdaniem z kolekcji Maxineczki są jej kredki do oczu, bo one są bardzo napigmentowane, bardzo łatwe w rozcieraniu, czasami aż za łatwe w rozcieraniu. Czasami mam problem z kontrolowaniem, jak daleko te kredki się rozcierają, ale zastygają i są bardzo, bardzo trwałe. Też przez tą kremowość i miękkość zupełnie nie czujecie dyskomfortu podczas aplikacji ich na linię wodną. Także to są
bardzo fajne kredki, polecam. Te pojedyncze cienie błyszczące od Maxineczki też są fajne. Uważam, że one są przyjemne, mają ładną drobinkę, ładnie rozświetlają powiekę. Także jeżeli Wam się podobają kolory, myślę, że również można sobie zainwestować na przykład w jeden. Te, które mają też takie beżowe tony, można myślę używać spokojnie jako drobinkowego rozświetlacza na policzki czy na ciało. Także dość przyjemna opcja. Te linery z Bell są tak naprawdę brokatem w żelu, który możecie aplikować pędzelkiem, który jest tutaj w opakowaniu, bo jak na linery to one praktycznie nie mają żadnego pigmentu, więc jest to dla mnie taki średniaczek. Nie jestem zachwycony tym produktem. No i mamy produkt, który teoretycznie jest rozświetlaczem, ale oni go określają jako, oni go określają jako rozświetlacz i cień do powiek w jednym. Umieszczam go w kategorii cienie, bo w kategorii cienie sprawdza się o wiele lepiej. Jest to wtedy ładny, płynny, zastygający cień z ładną drobinką, ale kiedy używamy go jako rozświetlacz, to bardzo szybko się wytraca i daje mierny efekt. Więc jako cień jestem na tak, zwłaszcza w drogerii, jeżeli lubicie płynne cienie, jako rozświetlacz możecie sprawdzić, no bo jeżeli go kupicie w roli cienia i sprawdzicie go jako rozświetlacz i Wam się nie spodoba, to się nic nie stanie, ale jako rozświetlacza go nie polecam, po prostu mi się nie podoba w tej formie. I ostatnia rzecz z oczu, bo jeszcze będziemy mieć usta, to jest tusz do rzęs od Lancome Flutter Extension Lash Idol. Bardzo fajna, precyzyjna szczoteczka, to trzeba jej oddać, przynajmniej mi ona pasuje, to jest silikonowa szczoteczka. Formuła w jednej warstwie jest bardzo naturalna, bardzo lekka i podkreśla fajnie rzęsy, one wtedy wyglądają naturalnie. W drugiej warstwie zaczyna troszeczkę sklejać te rzęsy u mnie, więc nie jestem największym jej fanem, plus niestety opuszcza skręt. Jeżeli lubicie sobie zalotką rzęsy podkręcić, a nie macie ich naturalnie podkręconych, no to te rzęsy Wam niestety klapną, to Was od razu uprzedzam. Dałem mojej mamie na cały dzień ten tusz, żeby sobie sprawdziła go trwałościowo, no bo ja nie chciałem się w to bawić. Powiedziała, że jest bardzo zadowolona z trwałości, też była zadowolona z tego, jak się pracuje ze szczoteczką, ale była bardzo zadowolona z trwałości. Nic jej się nie osypywało, nie kruszyło, przez cały dzień na niej ten tusz wytrzymał. Natomiast powiedziała, że sama formuła też nie jest dla niej jakoś genialna, ale szczoteczka, no i trwałość była dla niej zadowalająca. Także tyle przynajmniej w kontekście trwałości, jeżeli chodzi o ten tusz. No i teraz usta. Błyszczyki od Maxineczki są ok. To są takie kryjące błyszczyki, które no są bardzo napigmentowane. Wyglądają wręcz jak taka lateksowa, płynna pomadka, ale nie zastygają, są nawilżające, są całkiem przyjemne. Niektóre kolory, jeżeli chodzi o te błyszczyki od Maxineczki, potrafią delikatnie zbierać się w załamaniach na ustach, ale ten problem bardziej dotyczył tego pierwszego dropu, tych wcześniejszych odcieni, które były chyba też troszkę jaśniejsze. Tutaj ten problem jest mniejszy, więc powiedziałbym, że to są dość przyjemne błyszczyki, jak lubicie takie mocno kryjące błyszczyki. Peptydowe balsamy od Gosha też są bardzo fajne. Musicie tylko sobie je sprawdzić w sklepie, jeżeli będziecie je testować, żeby zobaczyć, jakie wykończenie Wam się najbardziej podoba, dlatego że ja w ogóle używałem przeważnie tego transparentnego, natomiast w zależności od koloru one są bardziej lub mniej kryjące, ale mają bardzo ciekawą, taką lekko silikonową formułę na ustach i są nawilżające, dobrze się trzymają jak na błyszczyk, oczywiście się zjedzą podczas jedzenia, ale całkiem nieźle się trzymają. Fajna opcja z Gosha. Konturówki od Maxineczki też są bardzo fajne, mega kremowe, dobrze się z nimi pracuje, są całkiem precyzyjne. Jeżeli Wam się podobają te kolory, uważam, że możecie też zainwestować w konturówki od Maxineczki. One są bardziej jak pomadka w postaci konturówki, bo ta formuła dużo bliższa jest pomadce, są też bardzo napigmentowane, są przyjemne. One są przyjemne. Jedyne co może bym powiedział, że przez tą kremowość nie będą najtrwalszymi konturówkami, ale jeżeli uważacie na usta i wiecie, nie smarujecie się rękami i nie jecie co chwilę, to trochę na Waszych ustach też wytrzymają. Także konturówki również są bardzo przyjemne. Bardziej suche konturówki są od Bell, to jest też kolekcja walentynkowa i powiedziałbym, że w zależności od formuły one się od siebie różnią. Nie polecam jedynki. Jedynka jest najbardziej sucha, najtrudniej mi się z nią pracowało i od razu się właściwie złamała. Dwójka, trójka są ok, kolory są tylko trochę intensywne, więc musicie zaakceptować, że te kolory są dość ciemne. Dwójka, trójka są ok, to są matowe, zastygające konturówki, są poprawne. Nie są moimi ulubionymi na pewno, ale szczerze bardziej wolę nawet te od właśnie Maxineczki, pomimo że nie są tak trwałe jak te z Bell, ale tak. No nie są moje ulubione. Tak samo nie lubię pomadek płynnych, ale to po prostu dotyczy pomadek płynnych. Te od Bell są poprawne, są ok, nie są za suche, ładnie się nakładają w cienkiej warstwie, są napigmentowane, kolory też są dość ciemne, więc jeżeli Wam się podobają te kolory i lubicie uczucie matowej, płynnej pomadki na ustach, to myślę, że ta będzie dla Was zadowalająca. Ja nie lubię matowych, płynnych pomadek.
Po prostu. Jakby koniec, kropka. Nie lubię płynnych matowych pomadek, więc też nie będę tutaj zachwycony, ale jak na to, że ich nie lubię, to te mogę powiedzieć, że są dość komfortowe. Ale wciąż jakby kremowa pomadka, czy to nawet matowa kremowa pomadka, dla mnie zawsze będą o wiele bardziej komfortowe i przyjemne na ustach. I jednak, nie wiem, jakoś ma to dla mnie znaczenie, plus poprawka zjedzonej pomadki kontra zjedzonej płynnej pomadki. No, normalną pomadkę wystarczy dołożyć. Przy płynnych pomadkach nie zawsze tak się dzieje, że wystarczy nałożyć drugą warstwę. Ale no, kto co lubi. Też te produkty w słoiczkach, czyli że peeling, balsam do ust i ten przeźroczysty tint do ust od Bell są tylko poprawne. Nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego ani genialnego, niczego zachwycającego. Są ok, ale nie szaleję za tymi produktami. Ale te matowe aksamitne pomadki w kremie od Flower Nose są przecudne. Zarówno w wykończeniu na ustach ten mat, ale nawilżony mat, aksamitny mat, pluszowy mat, który z nich wychodzi. Budować można tutaj bardzo ładnie pigment od czegoś, co będzie wyglądało jak wasze usta, tylko troszkę lepsze, aż po naprawdę wysoki poziom pigmentu. Formuła jest też bardzo ciekawa, dlatego że mamy tutaj właśnie taki kremik w środku po prostu. Jedyny minus to ten aplikator, bo ten aplikator jest dość krótki, więc czasami trudno jest sobie precyzyjnie nałożyć produkt ten do ust, ale też z racji na to, że możemy po prostu dostać się bezpośrednio do naszego jakby kosmetyku, to wsadzenie tutaj pędzelka i aplikacja tego produktu na usta czymś bardziej precyzyjnym też nie ma tutaj większego z tym problemu, no tylko oczywiście trzeba mieć przy sobie wtedy oddzielny pędzelek, ale ta formuła jest naprawdę znowu bardzo wyjątkowa. Flower Nose za każdym razem robi bardzo wyjątkowe formuły produktów do ust i zawsze mnie tym zaskakują, że te formuły są tak inne, tak ciekawe i fajne, że jestem zachwycony. No i plus to opakowanie jest tak urocze. Tak jak powiedziałem, ja postawiłem sobie jedno takie opakowanie jako ozdoba w salonie, bo pasuje, mało tego, że mi pasuje do mojego wystroju wnętrz, to jeszcze jest super cute. Także tą formułę bardzo, bardzo lubię. No i tyle. Udało mi się przez to przebrnąć całkiem szybko. Nie minęła godzina, a już filmik jest nagrany. Tak, teraz mi go zostało zmontować na szybko, żebyście na niedzielę, bo nagrywam go o 14, teraz jest 14 w sobotę. Na niedzielę właśnie będę chciał go dla Was opublikować. Życzę Wam też udanej niedzieli, jeżeli oglądacie go właśnie w dniu premiery. No i do zobaczenia w następnym tygodniu. W następnym tygodniu może nagram Wam vloga o mojej diecie, którą mam teraz i od kiedy zacząłem tą dietę udało mi się dość dużo już schudnąć. Opowiem Wam też, może to w innym tygodniu, ale opowiem Wam trochę o mojej przygodzie z Ozempikiem, bo taką też miałem. No i nie wiem, zobaczymy, jak Wam następne odcinki będą się podobać. Będą też kolejne testy na pewno. Życzę Wam dobrej niedzieli. Pa, pa.